Hejka, tu Daria z My Decoria. Dzisiaj będziemy robić dekupaż dla początkujących. Taki piękny papier w blondyneczki, a mówię, że blondyneczki, bo tutaj niespodzianka, też jest nasza mała koleżanka. I będą paseczki i piękny sznureczek. Zapraszam na film. W dzisiejszym filmie będę ozdabiać pudełeczko kartonowe w kształcie serduszka. Na początek загruntowuję całość bonding primer, czyli podkład do zadań specjalnych, który można stosować na szkło, plastik, drewno, które już było malowane. Tworzy barierę pomiędzy materiałem a dalszymi nakładanymi preparatami. Nakładam go w sposób krzyżakowy, czyli raz ciągnę pędzlem w jedną stronę, a raz po przekątnej lub w drugą stronę, tak aby podkład dokładnie wniknął w strukturę. Po wyschnięciu podkładu maluję wieczko białą farbą akrylową. Gdy zobaczyłam ten papier ryżowy z małą blondyneczką i literą A na sukience, od razu pomyślałam o pewnej małej kruszynce, więc już postanowione, pudełeczko robione z myślą o Amelii. Obrywam białe niepotrzebne tło z papieru ryżowego, a następnie nakładam klej do dekupażu na wieczko i przykładam ilustrację. Gdy już leży w odpowiednim miejscu, nakładam warstwę kleju od góry, aby wszystko zabezpieczyć i przykleić. Po wyschnięciu kleju odrywam nadmiar papieru ryżowego przy pomocy papieru ściernego, stosując pociągnięcia od góry do dołu. Całość zabezpieczam lakierem matowym. Na wnętrze pudełka wybrałam farbę kredową z Pentartu w cudownym kolorze brudnego zgaszonego różu. Maluję tylko dolną wewnętrzną stronę pudełka. Dół pudełka maluję farbą kredową w kolorze mięty, który idealnie pasuje do kolorów na ilustracji. Na szablon w paski poza kadrem prysnęłam trochę kleju tymczasowego, aby lepiej trzymał się powierzchni, tym bardziej, że jest obła. Nabieram troszeczkę niebieskiej farby kredowej na pędzel gąbkowy i tapuję otworki szablonu. Wszystkie kolory, które wybrałam do projektu, wyglądały jakby idealnie były stworzone do papieru ryżowego z dziewczynką. Po wyschnięciu zabezpieczam lakierem matowym do farb kredowych. Do foremki z kształtami sznurków wpycham bardzo dokładnie masę lekką, a nadmiar zdejmuję szpatułką. Wyginam foremkę tak, aby wycisk sam wypadł, ponieważ masa jest wciąż delikatna i miękka, nie chcę jej uszkodzić. Rozcieńczoną białą farbą z wodą kropię po pudełku. Trącam pędzlem o palec nad pudełkiem, aby uzyskać większe zachlapania i naciągam czy przeczesuję włosie palcem, aby uzyskać malutkie zachlapania. Mam już polakierowane pudełko, więc jeśli kleksy nie będą się podobać, mogę je zetrzeć mokrą chusteczką i zrobić jeszcze raz. Na jeszcze troszkę mokry sznurek z masy lekkiej nakładam Express Glue, a następnie przyklejam na środek ścianki wieczka. Dociskam delikatnie, aby nie było szparek po bokach, bardzo delikatnie, ponieważ masa jest wciąż miękka.
Jak widzisz, brakło troszkę sznurka, więc dzielę sobie w wyobraźni serduszko na pół i docinam odpowiednią długość pasującą do jednej z połówek. Zaokrąglam końcówki sznurka palcami i przyklejam do pudełka. Następnie docinam drugi kawałek sznurka i zaklejam dziurę. W wewnętrznej części wieczka przyklejam kolejną blondyneczkę. Wszystko zabezpieczam lakierem matowym do farb kredowych. Gdy sznurek z masy lekkiej jest już suchy, zamalowuję go na biało, aby ujednolicić zaschnięty klej i łączenia sznurków. Po wyschnięciu farby białej nakładam rozcieńczoną z wodą farbę miętową i maluję sznurek. Nadmiar farby ścieram mokrą chusteczką. Dzięki temu zabiegowi farba dostała się do wszystkich zakamarków, a na gładkich częściach jest biała. Tworzy to efekt przestrzenności. Okej, dziękuję, że dotrwałaś do samego końca. Jeżeli chcesz wiedzieć, co dokładnie użyłam do zrobienia tego pudełka, to zapraszam, tam na dole w opisie będzie lista wszystkich produktów. Jeżeli Ci się podobało, to łapki w górę i subskrybuj mój kanał. Pa! Do zobaczenia za tydzień, a już w środę o 19:00 idę go czat. Pa!